Do szpitala trafia ojciec 11-latka. Mężczyzna został ukąszony przez żmiję. Masywny obrzęk twarzy i lewej kończyny dolnej. W przypadku pana Pawła jad żmii uczula go podwójnie, jako alergen i jako toksyna. Dlatego jego stan jest taki ciężki. No tata jeszcze zostanie na pewno. W szpitalu jest z nim jego syn. Mężczyzna samotnie go wychowuje. Tatę żmija ukąsiła, jesteśmy w szpitalu i nie ma się mną kto zająć. Mogłaby pani przyjechać? Stan zdrowia pacjenta gwałtownie się pogarsza. Lekarze obawiają się, że mężczyzna umiera. Do szpitala zgłasza się przerażona 22-latka w zaawansowanej ciąży. Chłopak dziewczyny jest zły, że lekarze cały czas go wypraszają i postanawia się jej oświadczyć. Ojcem tego dziecka. Mężem prawie już jestem. Jeszcze się nie oświadczałeś. Ani pierścionka nie było? Nie było, ale jest, o. Lekarze decydują się na ryzykowną operację. Tylko ona może uratować życie matki dziecka. Inkubator, będziemy mieli 32-tygodniowego wcześniaka. Do szpitala trafia Paweł Kozłowski, 37-letni mężczyzna ukąszony przez żmiję. Pogotowie wezwał jego 11-letni syn Adam. To ten gość od żmii, Paweł Kozłowski, dzwoniliśmy. A w jakim on jest stanie? Masywny obrzęk twarzy i lewej kończyny dolnej. Ma przyspieszony oddech, ciśnienie 85/40. Objawy wstrząsu. Jedziemy na łóżeczko. Panie Pawle, czy pan mnie słyszy? Ma przyspieszony oddech, ciśnienie 85/40. Na dół. Ela, przygotuj adrenalinę do mięśniowo 0,20 mg. Dobrze. Moc tempak 5-minutowych. Dobra. Panie Pawle, czy pan mnie słyszy? Utrzymuje stały kontakt logiczny. O, raczej utrzymywał. Okej, przynosimy. Raz, dwa, trzy. Mężczyzna robił zdjęcia w lesie, do czego namówił go syn. Żmija ukąsiła pacjenta w nogę. Sytuacja jest poważna, ponieważ Paweł Kozłowski niemal od razu zaczął mieć objawy wstrząsu i nie był w stanie sam wezwać pomocy. Panie Pawle, pan mnie słyszy? Chłopiec z ojcem pojechali do lasu robić zdjęcia na jakiś konkurs fotograficzny. Ojciec wypatrzył żmiję, szukał okazji na najlepsze ujęcie. Kiedy żmija go ukąsiła, od razu zaczęła puchnąć mu noga, zasłabł, a chłopak zadzwonił po nas, całą drogę instruował dyspozytorkę, jak mamy dojechać na miejsce. No, mam nadzieję, że nadal będzie taki dzielny, bo nie wiadomo, co z jego ojcem. Taki wstrząs to naprawdę poważny przypadek. Tata Adasia Kozłowskiego jest już na sali segregacji. Tymczasem w izbie przyjęć na wizytę u lekarza czeka już drugą godzinę 22-letnia Karolina Sawczak. Dziewczyna jest w 7. miesiącu ciąży i ma poważne dolegliwości żołądkowe. Jest kolejka, no trudno powiedzieć. Proszę usiąść i zaczekać. Rozmawiałam z panią, prawda? Do doktora Kowalskiego. Tak. Może siądziesz sobie, dziecko, coś ci się dzieje. Nie, dziękuję, wolę pochodzić. Proszę państwa, może ktoś puści dziewczynę, bo jest w ciąży. Wszyscy są w kolejce. Proszę usiąść i Ale czy pani, zaczekać. że ona się źle czuje? Każdy się źle czuje. Proszę sobie usiąść. W ciąży to się za komuny, proszę panią, przepuszczało. Dobra. Bo to wtedy była choroba. Tak? Nic jej nie będzie. No, ale wie poczeka pan, w razem ciąży z nami. jest. Nic jej nie będzie. Pani Badurska? To ja jestem. Tak, zapraszam. To może ją pani teraz... Młoda pacjentka już wielokrotnie usiłowała skontaktować się z ojcem dziecka. Niestety chłopak od wielu godzin nie odbiera od niej telefonu. Często pojawiają się między nimi konflikty. Dziewczyna jest zła na chłopaka i obawia się, czy w ogóle będzie chciał jej pomóc. Igor, jasnej cholery, odbierz w końcu. Jestem już w tym szpitalu, czekam już bardzo długo. Strasznie źle się czuję i już 2 razy wymiotowałam. Proszę cię, po prostu przyjedź tu, a przestań się zachować jak jakiś pajac. Czekam tu już tyle godzin, że mam zwyczajnie dosyć. No ileż to może trwać? W dodatku nie wiem, co się dzieje. Strasznie boli mnie brzuch i jest mi niedobrze. No i okropnie boję się o małą. Nie wiem, normalnie to już bym dawno stąd poszła, ale od 7 miesięcy nic nie jest normalnie. Tego wszystkiego jeszcze ten Igor.
Stan Pawła Kozłowskiego nieco się poprawił, ponieważ lekarze podali mu pierwsze leki przeciwuczuleniowe. Odzyskał już przytomność, ale bardzo martwi się o syna, który został sam na oddziale. Adaś jest na korytarzu. Ktoś go może przyprowadzić do pana, ale potem trzeba się nim będzie jakoś zająć. Parametry? 90/60. Muszę zadać panu kilka pytań, dobrze? Czy pan na coś choruje? Zażywa pan jakieś leki? A w rodzinie ktoś chorował? Żona zmarła na guza mózgu. Rozumiem. A jakieś alergie? Nie. Nie mam na nic alergii, tylko tak spuchłem też po pszczole. Czyli jest pan jednak uczulony. No to będziemy mieli z panem kłopot. No ale zobaczymy. Jak to? Nie będziecie mnie leczyć? Nie no, będziemy, wie pan, tylko chcę podać taki lek, który zawiera substancję mogącą wywołać reakcję alergiczną. A tego nie chcemy. Lekarze mają problem, ponieważ pacjent jest uczulony na jad żmii i jeśli podadzą mu kolejne leki, mogą one bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dobrze. Jeśli ktoś uczulony jest na jad pszczoły, to najczęściej również na jad żmii. Tak jak uczulony na pyłki może kichać po zjedzeniu jabłka. Taką reakcję nazywamy krzyżową. W przypadku pana Pawła jad żmii uczula go podwójnie, jako alergen i jako toksyna. Dlatego jego stan jest taki ciężki. Zrobimy próbę uczuleniową i zobaczymy, co dalej. Lekarze czekają na wyniki badań pacjenta. Jego 11-letni syn wciąż się bardzo martwi o tatę. Jego mama zmarła kilka lat temu. Chłopcem zajmuje się tylko ojciec. Obaj są ze sobą bardzo zżyci. No to chodź. Przyprowadziłem panu bohatera. Cześć. Proszę zadzwonić, żeby ktoś przyjechał po niego, bo pan jeszcze poleży u nas, dobrze? Boli cię jeszcze ta noga? Już mniej. Co tam, synek? Dobrze, trochę mi się chce pić. W plecaku powinien być portfel, tylko nie wiem, gdzie plecak. Pan ratownik mi kazał położyć na recepcji. Wiesz, i komórka tam powinna być. Przyniesiesz? Do kogo będziesz chciał dzwonić? Adaś, chodź, podejdę z tobą. A, tato. Już wiadomo, że mężczyzna spędzi w szpitalu co najmniej kilka dni. Pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Sułowska musi ustalić, kto może w tym czasie zaopiekować się synem pacjenta. Dam ci wodę. Adaś, a czy ktoś dorosły może się tobą zająć? No, będę dzwonił. No jakaś babcia? Jedna babcia to we Włoszech mieszka, druga nie żyje. A tata to długo jeszcze będzie tutaj. No tata jeszcze zostanie na pewno parę dni. No i dobrze było, żeby ktoś się tobą zajął. Proszę. No to będę dzwonił, tylko zjem najpierw. Dobrze. To ścinaj, wypij wodę i jak już coś będziesz wiedział, przyjdziesz do mnie. Jestem w rejestracji, dobra? Syn pacjenta jest bardzo zmartwiony. Tak naprawdę jest tylko jedna osoba, o której chciałby się zatrzymać podczas pobytu ojca w szpitalu. Jest to ich sąsiadka, ale ostatnio pomiędzy kobietą a ojcem Adasia nie układało się najlepiej. Chłopiec boi się, że nie będzie chciała się nim zająć. Nie Paweł, tylko jego syn, Adaś Kozłowski mówi. No, tatę żmija ukąsiła, jesteśmy w szpitalu i nie ma się mną kto zająć. Mogłaby pani przyjechać? No, nie w domu. Pojechaliśmy do lasu robić zdjęcia. No i tata nadepnął na żmiję, chciał jej zdjęcie zrobić i... No i go ukąsiła. Aha, te rozmowy o pracy, tak? Tata mówił, że szkoda, że się pani wyprowadzi. To do widzenia. Nie wiem, do kogo tu jeszcze za bardzo dzwonić. Ola to jest koleżanka taty, fajna bardzo. Chociaż może pozwolą mi spać obok taty. Jest wolne łóżko. Ja zadzwonię po pogotowie opiekuńcze. Pani może teraz organizować opieki na szybko, oni się nie zajmą. Pogotowie.
Ale oni naprawdę się tobą dobrze zajmą, nie przejmuj się. 11-letni syn pacjenta boi się, że trafi do domu dziecka. Chwilę później stan zdrowia jego taty drastycznie się pogarsza. Dobrze. Cholera, są krwawe wybroczyny pod skórą. Ela, podajemy szurowicę przeciwko jodowi węża, nie ma na co czekać. Koleżanka miała urodziny i 22-latka z silnymi bólami brzucha zostaje przyjęta na oddział. Okazuje się, że pacjentka pije alkohol i przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie szkodzi dziecku i sobie. doktor, to coś z dzieckiem, to coś z nią. Pokaż mi jeszcze raz te wyniki. Jasnej cholery. Do szpitala przyjeżdża kobieta w zaawansowanej ciąży. Jestem już... Dziewczyna jest przerażona i zła, bo jej chłopak przez cały dzień nie odbiera telefonu. Już 2 razy wymiotowałam. Do szpitala trafia mężczyzna ukąszony przez żmiję. Pogotowie wezwał jego 11-letni syn. Masywny obrzęk twarzy i lewej kończyny dolnej. W przypadku pana Pawła jad żmii uczula go podwójnie, jako alergen i jako toksyna. Dlatego jego stan jest taki ciężki. Przyprowadziłem panu bohatera. Pacjent przez kilka dni zostanie w szpitalu. Lekarze muszą znaleźć opiekę dla jego syna. Tatę żmija ukąsiła, jesteśmy w szpitalu i nie ma się mną kto zająć. Mogłaby pani przyjechać? Mamy ładowarkę, tam masz kontakt, to sobie podłącz, tylko później nie zapomnij mi zwrócić. Dobrze, dziękuję. Mija kolejna godzina, a chłopcem wciąż nie ma kto się zaopiekować. Adaś ciągle próbuje skontaktować się z różnymi znajomymi ojca, ale wszyscy odmawiają pomocy. No i co? Ktoś przyjedzie? Tak, dzwoniłem do koleżanki taty i powinna przyjechać. Naprawdę? Tak, Pokaż telefon. no, ale ładuje się jeszcze nie. Ja rozumiem, dobrze, ale zobaczymy. Nikt nie odbiera. No bo pewnie jedzie. Chłopiec, okłamując pielęgniarkę, chce zyskać na czasie. Tymczasem pacjentka w ciąży coraz bardziej niepokoi się, czekając na swoją kolej. Panią boli, co się dzieje nagle? No nie skurczy, ale już po prostu strasznie długo trwa. No ja rozumiem, ale nic nie poradzę. No proszę czekać, jeszcze trochę cierpliwości. Dobrze, zaraz ktoś panią zawoła. Jeszcze chwileczkę. Adaś, chodź, ja nie mogę z tobą tu czekać, No, jak się ładuje telefon się. ładuje, ale ja nie mam czasu na to i nie mam czasu się tu tobą zajmować. Nikt nie ma czasu zresztą. Chodź, pójdziemy. Mógłbym jeszcze na chwilę tę ładowarkę wziąć. Dobrze, dobrze. Ja i tak jeszcze będę tutaj kilka godzin siedział. Dobrze, dziękujemy panu. Chodź. Na oddziale ratunkowym panuje duży ruch. Pielęgniarka Elżbieta Sułowska nie może opiekować się chłopcem i musi szybko ustalić z jego ojcem, kto zajmie się Adasiem. Ciężarna pacjentka zostaje przyjęta na oddział. Kobieta nie czuje się dobrze. Podejrzewa, że to tylko infekcja wirusowa, ale chce sprawdzić, czy z ciążą wszystko jest w porządku. Martwi się też, że jej chłopak wciąż nie odbiera od niej telefonu. Doktor Anna Nowicka skończyła badać chorego i teraz będzie mogła zająć się pacjentką w ciąży. Ale będzie ciśnienie i temperatura, dobrze? Dobrze, dobrze. Wygodnie tutaj nogi, proszę. Co się dzieje? Brzuch mnie boli i wymiotowałam. Proszę powiedzieć, gdzie dokładnie ten brzuch boli i od jak dawna? No właściwie od rana. 37,2. Chyba żołądek. W weekend byliśmy w Tatrach i dzieciak znajomych miał chyba jakiegoś rotawirusa, więc No to niedobrze, a proszę mi powiedzieć, który tydzień? 34. 34, a jest możliwe, że pani jeszcze coś nieświeżego zjadła? No nie, chociaż wczoraj koleżanka miała urodziny i nie wiem, może jakaś sałatka. No i troszeczkę wypiłam, ale nie dużo. Tylko 2 lampki wina. Czerwonego w dodatku to akurat podobno dobrze robi dziecku. No nie sądzę, na pewno nie w takich ilościach. Pacjentka ma dopiero 22 lata i trudno jej nagle całkowicie zmienić przyzwyczajenia. Nie rozumie, że picie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne dla dziecka. Musi pani o siebie dbać w tym stanie. 140/90. Dość wysokie, Ela, to zrobimy jeszcze morfologię, elektrolity i CRP, dobrze? Dobrze. A proszę mi powiedzieć, pani wcześniej nie miała problemów z ciśnieniem, bo niepokojące trochę. Nie, zawsze miałam bardzo niskie ciśnienie. Wszyscy się dziwili, jak w ogóle funkcjonuje. A w ciąży to już w ogóle. Dobrze, to teraz panią zbadam. Proszę się położyć wygodnie. Tak to jest. Dziewczyna chciałaby żyć jak dawniej. Winko, imprezki. No, ale to nie jest zbyt odpowiedzialne. Ale z drugiej strony, jak poczuła się gorzej, od razu przybiegła do szpitala. Martwiła się. Czekała 3 godziny.
No przecież nie o siebie i nie dla siebie to robi. Ale to jest oczywiste. Jak się jest w ciąży, to nie pije się alkoholu. Doktor Anna chce poprosić ginekologa dr Dominikę Gajdę, żeby zbadała ciężarną pacjentkę, aby wykluczyć powikłania związane z ciążą. Jest przy cesarce. No to przyspieszcie procedury. Dajcie mi znać, jak wróci, dobrze? Mam pacjentkę w ciąży, powinna na ją zobaczyć. Doktor Piotr wciąż czeka na wyniki badań pacjenta ukąszonego przez żmiję. Co się dzieje w tym laboratorium? Kierownik na urlopie, oni tam robią co chcą. A szef się nie wybiera przypadkiem na urlop? A co z tym ukąszonym? Właśnie mam problem. Czekam na wyniki. Chcę mu dać surowicę. On jest uczulony? Nie ma szef innej możliwości? Nie ma wyjścia? Właśnie nie mam. Jest niskie ciśnienie. Będę musiał dać z lekami przeciwwstrząsowymi. No patrz, a teraz jeszcze nie odbierają. Nie, ja się przejdę do tego laboratorium. Kiedy doktor Anna wykonuje badanie USG, w szpitalu w końcu pojawia się chłopak pacjentki. Cały dzień na ciebie czekam. Teraz to już będę kończyć badanie i zaraz zadzwonię po mamę, żeby po mnie przyjechała. Ty sobie możesz iść. Jak będziesz kończyć, jak dopiero przyszedłem, to chcę popatrzeć na mało. Pani doktor, ja nie chcę, żeby on tu był. To nawet nie jest nikt z rodziny. Dalej mieszka ze swoją mamusią. Ale co to ma do rzeczy, co to panią w ogóle doktor interesuje? Słuchajcie, dajcie spokój, naprawdę. Chłopak najwyraźniej nie jest zmartwiony tym, że jego dziewczyna trafiła do szpitala. Nie zamierza również tłumaczyć się, dlaczego tak długo nie odbierał telefonu. Wiesz co, cały dzień byłam tu sama. Jak byłaś sama cały Sama byłam, więc daj mi po Mało prostu byłaś, z sposób. panią doktor byłaś, z panem tutaj obok byłaś. Wszyscy dla ciebie tu przyszli. Dodzwonić się do ciebie nie dało. A teraz jestem po prostu zmęczona, więc najlepiej mnie zostaw. Nie odbierałem od niej telefonu, bo mnie wczoraj wkurzyła. Chciałem jej pokazać mieszkanie, które wynająłem. Chciałem, żeby to była fajna niespodzianka. No i tak sobie pomyślałem, że wyjdziemy wcześniej z imprezy, pojedziemy, zobaczymy. No ale ona pomyślała, że chce tylko, żeby ona wróciła do domu i w nim została. No, w sumie to tak jej powiedziałem, no bo miała być niespodzianka. No ale zaczęła się za chwilę jazda, że ja wrócę imprezować, ona będzie sama, będzie siedzieć, ja będę pijany. No, taka klasyka. To tylko kilka dni. Tymczasem pacjent ukąszony przez żmiję ciągle próbuje skontaktować się z kimś, kto mógłby zająć się jego synem. Niestety wszyscy odmawiają pomocy. Chłopiec do tej pory nie powiedział ojcu, że już poprosił o pomoc jego przyjaciółkę. Rozumiem, no dobra, no. Adaś, co ty kombinujesz? Już ktoś po ciebie miał jechać, tak? Zmieniło się. A kto miał przyjechać? Nie mów tyle. Pani chce ci założyć ten Jak się pan węplon czy czuje? coś. Nie najlepiej. Momencik. Nadal niskie. To niedobrze. W pańskim stanie to niedobrze. Muszę poinformować lekarza prowadzącego. Panie Pawle, co z Adasiem? Mam problem. Znajomy powiedział, że nie da rady, a koledze też coś wypadło. No ale syn tu nie może zostać. Wiem, no jeszcze spróbuję, podzwonię. Ja zadzwonię po pogotowie opiekuńcze. Pan nie może teraz organizować opieki na szybko, oni się nie Jakie zajmą. pogotowie? Ale oni naprawdę się tobą dobrze zajmą, nie przejmuj się. Konieczne do pogotowia. Proszę mi wierzyć, to jest najlepsze rozwiązanie. No my nie możemy się nim tu opiekować. Wiem, rozumiem. Adaś, ty jesteś duży chłopak, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Tata teraz się nie może tobą zająć. Uwierz mi, będzie wszystko dobrze. Idę po lekarza. Tata, nie dawaj mnie tam. Adaś, nic się nie martw. Ja spróbuję jeszcze, podzwonię. Do Oli zadzwonię. Jak to do Oli? Ja już próbowałem. Jak to? Próbowałeś? Nie zawracaj jej teraz głowy. To ja jeszcze spróbuję do pani Skowrońskiej. Nie, tylko nie do mnie. Ja już wolę dom dziecka. Tata, Nie mogę oddychać. ej, co się dzieje? Pani doktor, coś się z nim dzieje. Nie może oddychać. Paweł Kozłowski coraz gorzej się czuje. Adaś jest przerażony, nie wie, co się dzieje z jego tatą. Panie doktorze, szybko tata się dusi, nie może oddychać. Co się dzieje? Podałam tlen. Dobrze. Cholera, są krwawe wybroczyny pod skórą. Ela, podajemy surowicę przeciwko jadowi węża, nie ma na co czekać. Dobrze, Adrenalina, klemastyna domięśniowo. Dobrze. Glukoza. okej. Doktor Piotr podejmuje decyzję o podaniu leku, mimo że nadal nie ma wyników badań.
Jeśli pacjent jest uczulony na lek, może nawet umrzeć. Lekarze nie mają wyboru, muszą ryzykować. Adaś jest przerażony. Cześć, Adaś. Tymczasem w szpitalu pojawia się znajoma taty, którą wcześniej prosił o pomoc. Leży, nie muszę oddychać. Jak Adaś zadzwonił, na początku myślałam, że to jakiś żart. Ale jak usłyszałam, jaki był przerażony, pomimo tego, że starał się trzymać dzielnie, nie mogłam ich tak zostawić. No, wiem, że Paweł nie ma nikogo, kto mógłby zająć się dzieckiem na dłużej. No, zawróciłam i jestem. Ktoś musi zająć się dzieckiem. Jak się pan czuje, panie Pawle? Lepiej. Kilka minut po podaniu leku stan pacjenta wyraźnie się poprawił. Na szczęście lek ratujący życie okazał się skuteczny i nie doszło do uczulenia. To widzę, że się pan rzeczywiście lepiej czuje, skoro podważa pan moje decyzje. Podajemy antytoksynę, 500 jednostek domięśniowo. A i trochę nas pan przestraszył. Dobrze, dobrze. Gdzie jest? Widzisz, Adaś, już jest lepiej. Wcześniej też było lepiej. Pani Olu, przepraszam, że do pani zadzwoniłem. Tata był zły. Powiedział, że ma pani jakąś ważną rozmowę o pracy w Warszawie. Tata tak powiedział? Tak, mówił, że nie powinienem dzwonić. Adaś, chodź. Chodź, siądziemy. Tymczasem doktor Anna otrzymała wyniki badań ciężarnej pacjentki. No i widzisz, echo serca bez żadnej wyraźnej patologii. To co to może być w takim razie? Saturacja jej spada, ma odduszności, nie wiem. Może płuca, co? Może. Ja bym zrobił jej ten rentgen. Nie, jak będzie trzeba, to podamy antybiotyk. Wyniki badań nie są złe, jednak Karolina Sawczak ciągle źle się czuje. Lekarze zastanawiają się, co może powodować tak złe samopoczucie pacjentki. W tym czasie zakończyła się operacja, przy której asystowała dr Dominika Gajda i można już skonsultować pacjentkę ginekologicznie. To co, idziemy? Tak, chodźmy, pewnie. Wiesz co? Przy pacjentce ciągle jest jej chłopak, któremu tak naprawdę bardzo na niej i na dziecku zależy. Kiedy dowiedział się, że jego dziewczyna jest w ciąży, bardzo się ucieszył. Mimo że nie daje tego po sobie poznać, martwi się o Karolinę i dziecko. No wiesz co, wynająłem mieszkanie na Królewskiej, tak żeby było nie za daleko od moich rodziców, nie za blisko od twoich rodziców. Kiedy ty to wszystko zrobiłeś? No najczęściej wtedy, jak myślałeś, że pijesz z kumplami, no ale generalnie, tak między Bogiem a prawdą, to się niewiele pomyliłaś, ponieważ trochę trzeba było. No bo, wiesz, na trzeźwo tego się do końca tak nie da ogarnąć, nie? Bo to, wiesz, tyle śrubek tam było do skręcania, ta farba. No ale jak podoba ci się? Bo się bałem przy tym niebieskim na ścianach. To tak... Wow, ale kopa to ma. Pani Karolino, to jest doktor ginekolog, zbada panią. Dzień dobry, Dominika Gajda. Proszę mi powiedzieć, jak się pani czuje? Nie najlepiej. Dobrze, to ja panią zbadam, a pana przeproszę, proszę poczekać na zewnątrz, dobrze? Dobra, ale co to z tym przepraszaniem tak non-stop? Non-stop mnie stąd wypraszacie. Przecież dajcie ludzie spokój. W końcu jestem ojcem tego dziecka. Mężem prawie już jestem, to... Mężem? Mężem to ty będziesz, jak się zgodzę. Jeszcze się nie oświadczałeś. Ani pierścionka nie było? Nie było, ale jest, o. Nie, no słuchajcie, może jednak nie teraz, co? Słuchajcie, moi drodzy, takie sprawy załatwicie sobie poza szpitalem, dobrze? Ja naprawdę wyjdę za chwilę z panem porozmawiam, tylko potrzebuję chwilkę z panią Karoliną, żeby ją przebadać, dobrze? No dobra. Świetnie. Spokojnie, dobrze? Poproszę USG. To co, to już przy mnie nie można Karoliny przebadać? Wkurza mnie to od samego początku. Pierwszy raz, jak poszliśmy do ginekologa, to było identycznie. Pana już przeprosimy, no. A przecież kim ja jestem? Przecież jestem ojcem tego dziecka do cholery, nie? To przecież ma coś ze mnie, to chyba mogę być przy niej cały czas. Przynajmniej tak powinno być. A tutaj nie dość, że oni sami nic nie wiedzą, to jeszcze mnie w kółko wypraszają. No, nie cierpię czegoś takiego. Takiego, że nic nie mogę zrobić. No przecież no tam moje dziewczyny są. Doktor Dominika ponownie wykonała badania Karolinie Sawczak. W USG nie stwierdziła niepokojących zmian. Badanie ginekologiczne również nic nie wniosło do diagnostyki.
Pacjentka jednak coraz gorzej się czuje. Ma duszności, nie może oddychać i bardzo boli ją brzuch. Dobrze, już podaję. Słuchaj, Dominika, tutaj echo serca w porządku, troponiny też w porządku, CRP w normie. Ma duszności i trzeszczenie w płucach. Nie wykluczam jakiejś infekcji wirusowej płuc, wiesz. O, dziękuję. Powtórne badania. No zobacz, parametry lecą na łeb, na szyję. Proszę to wypić pomalutku, dobrze? Pani Karolino, proszę mi pokazać, gdzie dokładnie panią boli. Tutaj. Pani doktor, to coś z dzieckiem. To coś z nią. Pokaż mi jeszcze raz te wyniki. Pani Karolino, będziemy musieli pani podać sterydy na przyspieszenie rozwoju płuc dziecka, w razie gdybyśmy musieli ciąć. Przecież to dopiero 34 tydzień. Podejrzewam jednak, że 32. Proszę przygotować pacjentkę, będziemy przenosić na salę obserwacji, dobrze? Pani Karolino, ja jestem przekonana, że to nie jest wirus, także będziemy musieli panią obserwować. Pacjentka po raz pierwszy dokładnie powiedziała lekarzom, w którym miejscu boli ją brzuch. Doktor Dominika podejrzewa, że dziewczyna cierpi na bardzo poważną chorobę związaną z ciążą, tak zwany zespół HELP. Jeśli jej przypuszczenia się potwierdzą, matka i dziecko mogą umrzeć. Jedynie szybkie cesarskie cięcie uratuje im życie. Zespół HELP występuje tylko w ciąży. Jest to powikłanie związane z wysokim ciśnieniem. Pojawia się wtedy niedokrwistość, małopłytkowość, uszkodzenia wątroby, a w dalszej kolejności mogą zostać uszkodzone praktycznie wszystkie narządy. No i tak jak w przypadku pani Karoliny, zaczyna się niewinnie. Bóle brzucha, wymioty, ale ma naprawdę gwałtowny przebieg. Ja czekam jeszcze na wyniki badań i mam nadzieję, że to nie to. Bo jeśli tak, to będziemy musieli wykonać cesarskie cięcie, a dziecko jest malutkie. Proszę, chodźcie. Tymczasem stan pacjenta ukąszonego przez żmiję ustabilizował się. Odtrutka, którą otrzymuje, spowodowała cofnięcie się objawów. Adaś może wejść do ojca. Pacjenta czeka także niespodzianka. Nie wiedział, że jego znajoma przyjechała do szpitala. O, uważaj, synek. Boli mnie jeszcze. Ale noga, jak chleb. Coś ty z tą żmiją wymyślił. Wiesz, jak to się wszystko szybko potoczyło. Mam nadzieję, że przynajmniej ten konkurs wygrasz. No, pokaże pani, jakie zdjęcia. Pokaż. Jakby je zawodowiec robił. Pokaż. Tata ma talent. O, faktycznie. Świetne zdjęcia. W ogóle fajny jest. Adaś, weź przestań. Pal licho konkurs. Ale Ola, co z tą Warszawą? No co? Na szczęście rekrutację prowadzą w kilku terminach. To jednak będziesz startować. No, jak ja czegoś zaraz nie zjem, to mnie tu będziecie leczyć. To ty popilnuj taty, a ja sprawdzę, czy jest tu jakiś barek. Dobra? Jakby była jakaś buła z serem. To kupię. A ty możesz coś zjeść? Nie, ja dziękuję. A ja idę do barku. Tata, co się tak na nią naburmuszyłeś? Nie możemy tak Oli obciążać. Ona ma swoje sprawy. Niepotrzebnie do niej dzwoniłeś. Ale ona chce nam pomóc. Nie wiadomo, czy chce pomóc. Zadzwoniłeś do niej, to co miała powiedzieć? Trudno jej było odmówić. Jeszcze Bóg wie, co ty jej nagadałeś. Tata, ty też jakoś dzwoniłeś do tych twoich kolegów. I nikt nie przyjechał. A ona tak. I to z Kielc. Bo do Warszawy miała jechać. Wróciła z Kielc? Tak. I mógłbyś być trochę milszy dla niej. Paweł Kozłowski nie wiedział, że przyjaciółka zrezygnowała dla niego z wyjazdu na bardzo ważną rozmowę o pracy. Pani Olu? Jak pan sobie życzył? Z żółtym serem. No wreszcie. Adaś, wiesz, rozmawiałam z panem doktorem. Tata musi jeszcze zostać kilka dni w szpitalu. No to co? A zostaniesz te kilka dni? Nie. No a mogę? Pani mnie jechać do tej Warszawy. Do Warszawy mogę jechać w przyszłym tygodniu.
No, a poprosi pani tatę, żeby nie dzwonił do pani Skowrońskiej. Miał taki pomysł, żeby to ona się mną zaopiekowała. Pogadam z nim. Adaś, a jak rozmawialiśmy rano przez telefon, to mówiłeś, że tata powiedział, że szkoda, że wyjeżdżam. Tak mówiłeś? No, tak mówił. Kiedy tata tak mówił? No, jak rozmawiał ze swoim kolegą, z Maćkiem. O, z Maćkiem. Mówił, że jest pani miła. Chodziło mu, że jest pani ładna, no. Że ładna jestem? No i że taka ładna kobieta jak pani, bo to się z nim pewnie nie umówi. A co jeszcze tata mówił? Nic, już nie słyszałem. Proszę iść się spytać taty. Bo teraz mu ręka puchnie i trzeba ją zobaczyć. A tak, ręka mu puchnie. To poczekaj tu na mnie. Jedenastoletni Adaś wymyśla kolejne sposoby, żeby zbliżyć tatę do jego przyjaciółki. Adaś coś mówił, że ci teraz ręka puchnie. Co? Że mi puchnie? Czy chłopcu uda się zeswatać dwoje dorosłych już ludzi? Ola przyjechała, fajna jest, lubię ją. No, tata chyba zresztą też. Stan zdrowia pacjentki w ciąży gwałtownie się pogarsza. Na neonatologii przygotują inkubator. Będziemy mieli 32-tygodniowego wcześniaka. Proszę pana, proszę zaczekać na korytarzu. Zespół HELP przebiega naprawdę bardzo gwałtownie. No jeszcze po południu pacjentka czuła się całkiem nieźle, a teraz jej stan jest bardzo poważny. Lekarze decydują się na operację, żeby uratować życie matki i dziecka. Lekarze przyjmują 22-letnią dziewczynę w ciąży. Chwilę później zjawia się jej chłopak. Kółko mnie stąd wypraszać, tak z tego od początku jest. Pana już przeprosimy, no. A przecież kim ja jestem? Przecież jestem ojcem tego dziecka do cholery, nie? Doktor Dominika diagnozuje rzadkie powikłanie ciąży zagrażającej życiu. Lekarze walczą o życie mężczyzny ukąszonego przez żmiję. Nikt z przyjaciół nie chce zaopiekować się jego 11-letnim synem. Dobrze było, żeby ktoś się tobą zajął. Proszę. Cześć, Adaś. Do szpitala przyjeżdża przyjaciółka pacjenta, do której zadzwonił jego syn. Chłopiec ma nadzieję, że ona i jego tata zbliżą się do siebie. Nic, już nie słyszałem. Proszę iść się spytać taty. Bo teraz mu ręka puchnie i trzeba ją zobaczyć. Chłopiec okłamał kobietę, że jego tata znów gorzej się czuje i puchnie mu ręka. Kobieta bardzo się martwi i postanawia sprawdzić, co dzieje się z jej przyjacielem. Ola, ja... Przepraszam. Ojciec zorientował się, że chłopak wykorzystuje sytuację, że znalazł się w szpitalu, aby zbliżyć go do przyjaciółki. Paweł, a co z tą ręką? Bo Adaś coś mówił, że ci teraz ręka puchnie. Co? Że mi puchnie? Pogorszyło się coś? Bo ja wcześniej nie zwróciłam uwagi. No... Może... trochę... Gdybyś mogła tak... potrzymać. Paweł, to może ja po lekarza pójdę. Nie. Paweł, a coś Maciek wspominał, że rozmawialiście na mój temat. Z Maćkiem? No? A. Ten Maciek. Nieładnie tak powtarzać cudze rozmowy. A to miała być tajemnica. No Moja i nieładnie. Maćka. Nieładnie. Wiesz, nie chcę ci sprawiać kłopotu. Adaś może zostać te parę dni u pani Skowrońskiej. No, jak uważasz? Nie chcę podważać twoich decyzji. Zwariowaliście? Ja ci życie uratowałem, po pogotowie zadzwoniłem, Olę tu ściągnąłem, a ty sobie ze mnie jaja robisz. Przepraszam, ale jest państwa tutaj za dużo. Tylko jedna osoba może przebywać przy pacjencie. To ja poczekam. No to może ja pójdę.
Adaś od wielu miesięcy starał się o to, żeby jego tata i pani Ola byli razem. Wygląda na to, że w końcu mu się udało. W sumie to dobrze, że powiedziałem tacie o tym konkursie fotograficznym. No, na początku, jak tak spuchł i doktor się denerwował, no to było trochę słabo. No ale teraz Ola przyjechała, fajna jest, lubię ją, no tata chyba zresztą też. Pojedziemy do niej na kilka dni, a ona będzie jeździła do taty. Będę wyprowadzał jej psa, no bo ktoś się musi zwierzakiem zająć, nie? Co konkretnie ci powiedzieli? Co? Bo mi tylko... Ciężarna pacjentka jest już na sali obserwacji. Oboje z Igorem bardzo niepokoją się o dziecko. Igor widzi też, że stan Karoliny pogarsza się z każdą chwilą. Doktor Dominika nie ma już wątpliwości, że będzie musiała wykonać cesarskie cięcie. 50 000. I rzeczywiście help. Dzwonimy po anestezjologa, rezerwujemy krew i osocze. Dobra, ja się tym zajmę. Wy przygotujcie ją do operacji. Jakiego cięcia? Przecież to 7. miesiąc dopiero. Potrzebny będzie anestezjolog. Tak, mamy zespół HELP. Ania, niech na neonatologii przygotują inkubator. Będziemy mieli 32-tygodniowego wcześniaka. Hej, Proszę pana, proszę zaczekać na korytarzu. Proszę wyjść teraz, dobrze? Zespół HELP przebiega naprawdę bardzo gwałtownie. No jeszcze po południu pacjentka czuła się całkiem nieźle, a teraz jej stan jest bardzo poważny. Dodatkowo w każdej chwili mogą dojść groźne powikłania. Anestezjolog już zajął się przygotowaniami do operacji, no i niestety tniemy. Operacja pacjentki przedłuża się. Przed chwilą chłopak dowiedział się, że jego dziewczyna rodzi, ale nikt nie może mu powiedzieć, w jakim stanie będzie dziecko. Chłopak jest przerażony. Co z Karoliną? Nic nie wiem na razie. Powiedzieli mi tylko, że mam córkę i że chyba wszystko z nią jest okej. No ale nie wiem, co z Karoliną. Pani doktor, i co? No wszystko się udało, ma pan córkę. 2 godziny później operacja Karoliny Sawczak dobiegła końca. Doktor Dominika może przekazać Igorowi dobre informacje. Wszystko już jest w porządku, parametry wracają do normy, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A mogę zobaczyć małą? No w tej chwili jeszcze nie, bo ona jest w inkubatorze, ale myślę, że już niedługo. I muszę powiedzieć panu, że jest bardzo dzielna, także gratuluję. I oczywiście zdrowa. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. 2 doby po operacji Karolina Sawczak czuje się na tyle dobrze, żeby pierwszy raz zobaczyć swoją córeczkę. Dziecko musi jeszcze zostać w szpitalu, ale lekarze zgodnie twierdzą, że mała dobrze sobie radzi. Badania Karoliny Sawczak potwierdzają, że nie doszło u niej do żadnych trwałych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Już niedługo ona i Igor będą mogli zabrać córeczkę do domu. Jestem jeszcze trochę zmęczona, ale lekarze mówią, że mam dużo szczęścia. No mam prawie 2 kilo szczęścia. Mała podobno od razu jak się urodziła zaczęła płakać, było widać, że sobie poradzi. Jest taka drobniutka, że kiedy ją przebieram, naprawdę bardzo się boję. Kąpiel to już w ogóle abstrakcja. Moja mała kruszynka. Żeby tylko z nią było wszystko dobrze. Tata wychodzi dzisiaj do domu, jest zdrowy. Cieszę się, no. A Ola nie pojechała do Warszawy tak, jak miała pojechać, tylko została z nami. Cieszę się, bo ją lubię, no. Tata chyba jeszcze bardziej. Gdzie Adaś? Paweł Kozłowski wrócił do zdrowia. Szybkie podanie leku zapobiegło u niego powikłaniom. Jego przyjaciółka zrezygnowała z przeprowadzki do Warszawy. Tu na ławeczce poczekamy. Nie? Poczekamy tu na niego. Nie zgubił. Nic nie wiadomo. O, leci, struś pędzi wiatr. Ubierz się. Czekałem, może coś założę, nie? Chciałam zdjęcie zrobić. Jakie zdjęcia?
50-letni mężczyzna mdleje z bólu. Jego żona zmusza go, żeby pojechał na oddział ratunkowy. W szpitalu mężczyznę odwiedza skonfliktowany z nim syn. Swędanie się kompletnie zapomniałeś, czego się w domu nauczyłeś. Dobrze pamiętam, czego się w domu Nie nauczyłem. tym tonem, szczeniaku. Proszę państwa, to jest szpital, dobrze? Proszę ciszej. Matka uwielbia te przedstawienia, że niby jesteśmy normalną, kochającą się rodziną i tylko ja psuję ten cudowny obrazek. Do szpitala trafia koszykarz z ostrym bólem brzucha. Chłopak jest załamany. Boi się, że choroba zniszczy jego dobrze zapowiadającą się karierę. Od początku mówiłem, że nie da sobie u nas rady. Jest za cienki, nie trawię tego gnoja. Okazuje się, że chłopak ma skręt prawego jądra. Lekarze walczą z czasem, żeby nie doszło do amputacji. Pękł mu tętniak i w kilka chwil było po wszystkim. Tętniak? A pamięta pan dokładnie, gdzie był umiejscowiony? Halo, panie Lisiecki? Tymczasem 50-letni pacjent w czasie wizyty w toalecie traci przytomność. Szymon!